Nazwa Recoleta pochodzi od zakonu hiszpańskich franciszkanów nazywanych Recoletas, którzy założyli kościół znajdujący się przy cmentarzu. To nazwa nie tylko cmentarza, ale całej dzielnicy. Zakon ten został wygnany przez lokalne władze w 1821 roku, a ich ogród został przeznaczony na pierwszy publiczny cmentarz w Buenos Aires. Na początku XIX wieku obszar ten znajdował się poza terenem miasta i był zamieszkany głównie przez biedotę. Dopiero w czasie epidemii żółtej febry w latach 70. XIX wieku wielu bogatych zdecydowało się tutaj osiedlić. Na tej nekropolii pochowani są głównie ludzie z wyższych sfer i osoby bogate. Jest tu pogrzebanych m.in. wielu polityków i właścicieli latyfundiów. Recoleta jest pierwszym publicznym cmentarzem w Buenos Aires. Został on założony w 1822 roku. Wcześniej ludzi grzebano, podobnie tak jak w Polsce, przy kościołach. I istnieją tutaj takie dziesiątki cmentarzy przy kościołach. Z grobowcami na tym cmentarzu wiążą się różne historie. Często są one prawdziwe, ale wiele jest tzw. miejskich legend. Widzą Państwo majestatyczny grób rodziny Dorrego Ortiz Basualdo, którzy byli właścicielami ziemskimi. Grób posiada chrześcijański krzyż i żydowską menorę. Nawiązuje to do konwersji rodziny. Wygląd mauzoleum inspirowany jest przypowieścią z Biblii o panach roztropnych i nieroztropnych. Widzą teraz Państwo grób Rufiny Cambaceres, która zmarła w wieku 19 lat i od razu została pogrzebana. Następnego dnia zauważono naruszony grób, jednak nie został okradziony. Kiedy odsłonięto pokrywę, zauważono zadrapania na trumnie i na jej twarzy. Przypuszczano, że mogła być pochowana, gdy była w śpiączce. Niektórzy mówią, że nadal słychać jej krzyki z grobu. Teraz widzą Państwo grób Liliany Crociati de Saszak, która zginęła podczas miodowego miesiąca w Austrii, kiedy w jej hotel uderzyła lawina. Jej grobowiec zbudowano w stylu neogotyckim. Liliana została przedstawiona w sukni ślubnej z psem u boku, którego pysk lśni od pocierania na szczęście lub aby wrócić ponownie do Buenos Aires. Za statuą Lilianny zrekonstruowano jej garderobę. Obecnie widzą Państwo najpopularniejszy grób na cmentarzu Recoleta. Jest to grób rodziny Duarte. Pochowana jest tutaj żona prezydenta Argentyny, Juana Perona, Ewa Perón, czyli Evita. Zmarła ona młodo, w wieku 32 lat. Jej ciało przebyło długą drogę, zanim spoczęło na cmentarzu Recoleta. Znajdowało się we Włoszech i Hiszpanii. Po prawie 25 latach wróciło do Argentyny. Jej ciało zostało pogrzebane 6 metrów pod ziemią w specjalnie umocnionym grobie, aby nie zostało ukradzione. Na tym cmentarzu pochowani są także Polacy. Znajdują się tutaj groby polskich generałów, weteranów II wojny światowej, a także księcia Leona Radziwiłła związanego z zakonem maltańskim. Pochowana została tutaj także w roku 1847 Izabel Walewski-Colonna. Była ona wnuczką Napoleona Bonaparte i córką polsko-francuskiego dyplomaty, który był synem kochanki Napoleona, Marii Walewskiej. Izabel żyła tylko 6 dni. Grobowiec sam jest poświęcony żołnierzom
poległym w wojnie z Paragwajem. W jej wyniku Paragwaj stracił znaczną część ludności. Była to w sumie koalicja państw: Brazylia, Argentyna i Urugwaj przeciwko Paragwajowi. Wojna ta miała miejsce w latach 1864-1860 i w jej wyniku zginęła połowa populacji Urugwaju, w tym 90% mężczyzn. Była to najkrwawsza wojna w Ameryce Południowej. Znajduje się pomnik osoby, która była przywódcą policji na początku XX wieku w Buenos Aires i została ona zamordowana przez pewnego wywrotowca w wyniku zamachu. Niedawno pewni anarchiści chcieli, czy jacyś inni ruchy młodzieżowe w sumie, chcieli rozwalić ten pomnik przy pomocy bomby. Jedna dziewczyna chciała sobie zrobić selfie z bombą, i w tym momencie bomba eksplodowała. W sumie nie zabiła jej, ale oderwało jej kilka palców, a także poraniło strasznie twarz. W tym grobie za mną znajduje się także osoba, która zginęła w tym samym zamachu. To było w roku 1909.